Jako projekt dyplomowy praktycznej części pracy magisterskiej stworzyłam działające demo gry wideo pod tytułem Lepidopteran. Gra powstała w pracowni projektowania gier i komiksów pod nadzorem doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego. Grę stworzyłam w silniku Unity z pomocą dodatkowego pluginu Adventure Creator, stworzonego przez Chrisa Burtona z Iceberg Studios. Ten właśnie toolkit pozwolił mi stworzyć w pełni funkcjonalny projekt bez znajomości programowania. System oraz szata graficzna gry zostały zaprojektowane przeze mnie, natomiast muzyka użyta w zapowiedziach i napisach końcowych gry została skomponowana przez Dimę Nikolajczuka. Efekty dźwiękowe i pozostałe utwory użyte w rozgrywce zostały zaczerpnięte z darmowej biblioteki dźwięków platformy YouTube. Mechanika opiera się na systemie point and click i nie ma ściśle określonej fabuły. Jest to sandbox dający możliwość luźnej eksploracji i interakcji ze światem bez określonego z góry celu. Gra została napisana w języku angielskim z myślą o dalszej jej publikacji i dostępności dla wielu odbiorców. Gra skupia się na opisach świata przedstawionego i dialogach z pojawiającymi się co jakiś czas NPCs, które często stają się kluczowe do rozwiązania łamigłówek. Rozgrywka poprowadzona jest z punktu widzenia ćmy, która przez przypadek zostaje przetransportowana z lasu w sam środek niedużego miasta. Niedużego dla nas jako gracza, jednak z punktu widzenia niewielkiego insekta znajdujemy się w centrum nieznajomego chaosu. Pozornym celem staje się zatem być ucieczka z miejskiej dżungli. Wiele wątków zawartych w rozgrywce posiada co najmniej dwie możliwości jego rozwiązania. Przykładowo, wchodząc w interakcję z pewnym NPC, możemy uzyskać inny efekt, niż kiedy go zignorujemy. Historia może również ulec zmianie poprzez progresowanie gracza w eksploracji lokalizacji. Możemy dzięki temu uzyskać dostęp do dialogów i postaci, które w innym wypadku pozostałyby niedostępne. Sama rozgrywka jest dość krótka. Przy pełnej eksploracji może zająć około 20 minut. Postacie napotkane na naszej drodze to głównie inne zwierzęta o humanoidalnych cechach i zachowaniach. Równie dobrze mogliby oni zostać przedstawieni za pomocą ludzkich sylwetek, jednak chciałam podkreślić, że oglądany świat jest przez nas widziany z perspektywy oczu, a w zasadzie Omatidium ćmy i będzie wyglądał nieco inaczej. Niezależnie od przebiegu rozgrywki, gra posiada jedno zakończenie. Sposób, w jaki kończą się losy ćmy, jest dla nas jako ludzi mało zaskakujący. Celem tego zabiegu było uzyskanie od gracza sympatyzowania, bądź być może nawet utożsamiania się ze zwykłym robakiem. Mikrofauna jest bardzo często bagatelizowana na tyle, że nie zastanawiamy się dwa razy nad spłaszczeniem insekta kapciem. Chciałam odwrócić rolę tej sytuacji i pokazać ją w innym świetle. Moje pierwsze podejście do stworzenia projektu gry rozpoczęłam od nauki programowania i korepetycji z posługiwania się językiem C#, którego używa Unity. Po stworzeniu kilku pierwszych scen w czasie niemal roku dotarło do mnie, że nie jest to wystarczająco owocna praca i dokończenie jej w obecnym tempie mogłoby zająć mi nawet i kilka lat. Zrezygnowałam więc z stworzenia skryptu gry od zera i zdecydowałam się na rozpoczęcie swoich działań na nowo, ale już z pomocą narzędzia, jakim był Adventure Creator. W większości posiadałam już narysowane na czysto obrazy scen, więc odzyskiwanie straconego projektu okazało się relatywnie szybkie. Pomogła mi również zdobyta wiedza z programowania i łatwiej było mi zrozumieć działanie gotowych presetów tego pluginu. W procesie tworzenia tego projektu najpierw stworzyłam szkice makiet dużych lokalizacji moich scen. Następnie rysowałam je na czysto w kolorze. Od początku wiedziałam, że chcę, aby widok kamery był z perspektywy lotu ptaka i zbliżony na scenę tak, aby podczas rozgrywki widzieć tylko jej fragment. Dzięki porzuceniu platformowego poruszania się gracza, ćma może polecieć w zasadzie wszędzie i nie musi być ograniczona przez konkretny obszar. Następnie powstawały szkice postaci, które wstępnie miały być właśnie po prostu ludźmi, ale porzuciłam ten pomysł na rzecz ciekawszego designu. Zarówno sceny, po których porusza się gracz, jak i sprite'y i animacje postaci zostały narysowane i zanimowane w Photoshopie. Jedynie rozpoczynająca grę sekwencja, wprowadzająca gracza w historię, została złożona w programie After Effects. Timeline akcji konkretnych scen na początku rozrysowywałam w notatniku, aby później móc w zrozumiały sposób przenieść je do Unity. Adventure Creator układa działania rozgrywki danych NPC czy hotspotów na scenie za pomocą tzw. action lists, które decydują o ich stanach. Tworząc swoją grę, inspirowałam się produkcjami takimi jak na przykład Night in the Woods od Secret Lab,
Don't Starve od Clay Entertainment i Undertale Tobiego Foxa. Podobnie jak w dwóch ostatnich tytułach, spodobał mi się koncept dynamiki umieszczenia bohatera w zupełnie obcym i potencjalnie groźnym dla niego środowisku, które jednak okazuje się możliwe do pokonania samą rozmową z napotkanymi przez nas postaciami, tak jak dzieje się to w Undertale. Night in the Woods stało się inspiracją na design zoomorficznych NPC, czyniąc grę zarówno ciekawszą wizualnie, jak i bardziej symboliczną. Praca nad grą wideo była bardzo interesującym i budującym doświadczeniem. Dzięki niemu wiem więcej na temat procesów game devu i bardzo chętnie podjęłabym się stworzenia podobnego, większego projektu o pokrewnych założeniach.